Witam Was bardzo serdecznie. Hello and welcome. I'm very happy to host this webinar with Sebastian Gendry. Także bardzo się cieszę, że dzisiaj mam przyjemność być gospodarzem tego webinaru, warsztatu online Sebastiana Gendry. Sebastian jest wspaniałym nauczycielem metody, którą stworzył Laughter Wellness. Bardzo się też cieszę, że Sebastian będzie wkrótce w Polsce, bo 22-23 stycznia, za niecałe 2 tygodnie, będzie z warsztatem w Warszawie. Jeśli ktoś z Was poczuje, będzie mógł tutaj jeszcze do tego dołączyć. Tak to dużo nie zamierzam robić, po prostu niepotrzebnych wprowadzeń. Jeśli ktoś mnie nie zna, Piotr Bielski, Ogień Śmiechu, sprowadziłem Jogę Śmiechu do Polski i robię naprawdę dużo, żeby nam się żyło lepiej, ciekawiej, radośniej, bliżej, głównie propagując jogę śmiechu, choć jak widzicie nie tylko, bo również inne służące ku temu metody. So I said just, Sebastian, that I'm happy that you come to Warsaw, that you are here, and that I won't do any big introductions. I will just leave you space to lead the workshop. I appreciate it. Thank you, Peter. So the topic tonight is how to activate your F factor, your fun factor. Więc dzisiejszy temat jest, jak aktywować wasz czynnik F, czyli tutaj fun factor, czyli czynnik takiej fanu, radości. What is your fun factor? Czym jest wasz fun factor? I would define this as your ability to connect with the best of you and have fun with it. Ja bym to zdefiniował jako zdolność do połączenia się z tym, co w tobie najlepsze, i jeszcze, żeby mieć z tego fun, mieć z tego radość. How do you do that? Jak to zrobić? So the answer is multifaceted. Więc odpowiedź oczywiście jest taka wieloczynnikowa, nie jest tak bardzo prosta. I'll give you what I believe are the most important pillars of that answer. I ja się dzisiaj wami podzielę tym, co uważam, że jest takimi najważniejszymi filarami właśnie tego, tego fun faktora, tej radości. This being said, let's start with the possibly one of the most important concepts. Wait a moment. I will mute all. You will just unmute yourself, Sebastian. Więc ja was po prostu tutaj wszystkich wyciszę. Jak będzie część pytań czy jakichś ćwiczeń, to będziecie włączać głośnik, ale faktycznie dla lepszej jakości będzie tak. Can you repeat what you said? Yes, before I do so, you're very well, if you have any questions, you're very welcome. I invite you to write them down. We'll have time for answers afterwards. Czyli jeśli będą wam się na bieżąco pojawiać pytania, zachęcam, żebyście je pisali na czacie, tak? Także będzie wtedy też czas po prostu na prawdopodobnie w końcowej części warsztatu, tak? Ale Sebastian chce na wszystkie te pytania odpowiedzieć. All right. So the first important concept to understand when it comes to activating that fun factor is the bell metaphor. Bell. Czyli jedna z takich pierwszych rzeczy ważnych, żeby zrozumieć ten koncept fun factor, jest metafora dzwonka. The bell is you, the bell is me, the bell represents humans. Czyli ten dzwonek to ty, ten dzwonek to ja, dzwonek reprezentuje nas, ludzi. The bell only sings its music if you shake it. Czyli dzwonek wydaje dźwięki tylko jeśli nim potrząśniesz. Do not avoid challenges in your life. You need them. Nie unikaj wyzwań w swoim życiu, potrzebujesz ich. If you never face challenges, you will never be able to activate said fun factor. You'll never know what you can do. Jeśli nie spotkasz w życiu żadnych wyzwań, nie będziesz w stanie aktywować tego swojego czynnika fanu, radości. Message number two, the bell you will go up and down. In life is pain and misery. There is no way around that. I oczywiście ten dzwonek będzie wchodził w górę i na dół, i w życiu
też jest ból, też jest niedola. Nie ma sposobu, żeby w ogóle tego nie było, żeby to zupełnie wyeliminować. But it doesn't mean you have to be depressed about it. Ale to nie znaczy, że masz być taki przygnębiona, tak, masz z tego powodu wpadać w depresję. The only way for the bell to sing if I hold it lightly. Jedyny sposób, żeby ten mój dzwonek śpiewał, to odpowiedni sposób uchwytu, tak jak go trzymam. But the second I start to apply surface tension, stress in my mind, or inner tension, stress in my heart, I'm going to slowly kill the music. Jeśli ja bym do tej muzyki dodał napięcie z mojego umysłu albo jakieś takie bóle z serca, zabiłoby to muzykę tego dzwonka. And I can shake the bell as much as I want, it will not sing. I mógłbym trząść bardzo dużo tym dzwonkiem, ale on by nie śpiewał. To już nie byłoby takie dźwięczne. And Peter, do the best you can with the translation. This is where the Buddhist concept of pain versus suffering comes into play. I tutaj to jest moment, w którym buddyjska koncepcja różnicy między bólem a cierpieniem wchodzi w grę. Pain is what you experience, suffering is the meaning you put around it. Czyli ból jest tym, czego doświadczamy realnie, tak, a cierpienie już jest naszą interpretacją, po prostu jest tym już konglomeratem znaczeń, które my dokładamy do tego po prostu doświadczenia bólu. Okay, where I'm going with this, I don't want to spend too much time on this metaphor, is that you cannot add fun into your life. It's not a process of adding, it's a process of letting go of what's blocking it from free expression. Tutaj bardzo ważny koncept, że nie ma sposobu, żeby dodać do życia właśnie tą radość, tą zabawę, tylko właśnie chodzi o to, żeby odpuścić, wypuścić to, co ją blokuje, co ją uniemożliwia, to, co ją tłamsi. So the process of activating your fun factor is as much a process of deactivating whatever is blocking that factor from its free expression. Czyli proces aktywowania tego fun faktora, czynnika fanu jest tak w dużej mierze procesem dezaktywowania, wyłączania tego, co blokuje naszą swobodną ekspresję, tak? Która jest naturalnie swobodną ekspresją radości. So please humor me, put your hands ahead of you. Proszę tak, trzymajcie dłonie na wprost siebie. Inhale as you come up, as your arms come up. Wdech do góry i ręce do góry. And as you exhale, go yes. I na dół zrób tak, yes. Why? Because you can. That's the next thing. It is very difficult to change any situation from the energy level in which that situation was created. Także słuchajcie, bardzo trudno jest zmienić sytuację z poziomu energii, na którym ta sytuacja, czyli najczęściej ten problem został wykreowany, zaistniał. Because your mind will block the process. Ponieważ twój umysł będzie blokował ten proces. Even more so if it's the very same mind that created the problem to begin with. No i najprawdopodobniej to jest ten sam umysł, który sam stoi za tym problemem, który go wykreował. The easiest way to get started is to work with your body. Także najprostszy sposób, by wystartować, to jest po prostu popracować ze swoim ciałem. All right, so here we need to talk briefly about emotions. Więc tutaj opowiem troszeczkę o emocjach. Emotions are energy in motion. Emotion, angielskie, bardzo fajnie to się zgrywa, że z przodu jest takie jak energia, a potem jest motion, czyli ruch, czyli emocja to jest energia w ruchu.
Anger is pushing away. I don't want it. Gniew to jest odpychanie. Ja tego nie chcę. Fear is moving away. Strach to jest odsuwanie się, odsuwanie tego za siebie. Fear is moving away the problem, like on our backside, you want to say? Odsuwanie się. Po prostu odsuwamy się od tego problemu daleko, do tyłu, po prostu robimy kilka kroków do tyłu, nie chcę przy tym być. Fear pulls you back. Czyli strach nas ciągnie do tyłu. Sadness brings you down. Smutek ściąga nas na dół. And joy brings you forward. A radość wysuwa cię do przodu. All right, so an easy thing you can do with your body, regardless of what your mind says, is move forward. Czyli go for a walk. Najprostsza rzecz, do something. Zrobić, tak, niezależnie od tego, co twój umysł będzie mówił, to po prostu wysunąć się naprzód, dosłownie na przykład pójść na spacer. I need to add, before I go further into the specifics, a why. You may want to do some or more of what I'm going to suggest with you because it's energy, takes time, it costs something. So why? So let me talk about the why, it's important. Więc teraz troszeczkę opowiem dlaczego, bo tutaj może być to dla was istotne, nasze umysły potrzebują po prostu tego zrozumieć, dlaczego to tak mają robić. All right, Peter, what is a good annual salary in Poland? Teraz Sebastian mnie zapytał, ile wynosi dobra pensja w Polsce? Taka średnia dobra pensja, ile to w tej chwili będzie, nie wiem, 5,000 złotych, 1000, nie wiem, 1200 euro mu powiedzieć sensownie? 1,200 euro, more or less, like a decent, yeah. I don't say like a bank director, yeah, but like a decent regular corporate worker, like would be. All right, so imagine this. Mm-hmm. You're looking for a job, and I'm the potential boss. Czyli wyobraźcie sobie, że szukacie pracy, a ja jestem takim potencjalnym waszym szefem, pracodawcą. I'm going to play two roles. Więc zagram teraz dwie role. You've got two choices. Macie dwa wybory. You can work for job number one, boss number one. Mm-hmm. Boss number one pays you 20,000 euros a year. 20,000 a year. 20,000? Yeah, that's boss number one. Yeah? Boss number two pays you 15,000. And the first one pays more? 20,000. 20,000? And the second one 15,000. A little bit less, 15, but the boss is nice, yeah? Okay. Yeah. Więc słuchajcie, tutaj mówi Sebastian, że na przykład ten pierwszy płaci nam 20,000 euro rocznie, ale widzieliście jaką ma minę, dosyć groźną, a ten drugi płaci te 5,000 mniej, 15,000, no ale taki widzimy, że to przyjemny koleżka. Mhm. Forget. Boss number one pays you 30,000. Okej, mówi. Więc pierwszy tutaj ten szef podniósł stawkę i płaci nam 30,000 euro, tak, także to już gdzieś tam będzie tam 130,000 złotych rocznie, już naprawdę niezła kasa, ale napięcie rośnie. Boss number two pays you 15,000. A ten drugi po prostu trzyma 15,000, tak, te, nie wiem, jakieś 60,000 rocznie, ale się ładnie uśmiecha. No. Who do you work with? Z kim byście woleli pracować? You're missing out on 15,000. It's a lot of money. Mówi tak, że osoby, które wskazują na dwójkę, no, że tracicie 15,000, to jest kupa kasy. So hang on, I don't understand. So what you're telling me now is that what I'm going to share with you is worth 15,000 euros to you? Także to chcę ci powiedzieć, że takie emocje, że to jest warte aż 15,000 euro, tak? Że ta różnica po prostu emocjonalna. You have a neighbor. Masz sąsiada. I mean, and you can replicate this same example throughout life.
with your friends. You can choose within two people, with your co-workers, with the places you want to study at, where you want to go shopping. The value of fun is the value of attitude. Możecie to sprawdzać też tak właśnie z przyjaciółmi, znajomymi, z sąsiadami, że wartość radości, wartość tego fanu, zabawy to jest wartość naszego stosunku też do pewnych spraw. Yes, 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 life is pain and suffering. That's been so since the dawn of time. Okay, got that. Mówi, tak, owszem, przyznaję, że życie ma w sobie ból i cierpienie i tak od zawsze było. But you don't have to become a victim of that thought. Ale nie musisz stać się ofiarą tej myśli. I love the quote that says, they thought they could bury us. What they didn't realize is that we were seeds. Yeah. Sebastian bardzo lubi taki cytat. Oni myśleli, że mogą nas pochować, mogą nas zagrzebać, ale nie wiedzieli, że my jesteśmy nasionami. Okay, so back to the so the easiest way to change how you feel and therefore how you think is by engaging your body. Więc najprostszy sposób, żeby zmienić to, jak się czujesz, jest angażując swoje ciało. Because thoughts are electrochemical, and that means thoughts is both chemistry and electricity, neurons firing. Więc nasze myśli są takimi elektroprzekaźnikami. One mają w sobie i elektryczność, i jakiś taki skład chemiczny. It takes about 10 minutes on average. It's not a scientific fact, it's an observation. My observation, it takes about 10 minutes to shift thoughts physically. Więc mówi, to nie jest moje doświadczenie, podpowiada mi, że potrzeba około 10 minut, żeby właśnie poprzez tą pracę z ciałem zmienić kierunek myśli, zmienić po prostu ich trajektorię, to w stronę, w którą idą. So an easy way, it's not the only one, but the easy way to get going is just to move. Więc najprostszy sposób to jest po prostu się ruszyć. Okay, now, next point. We are not machines. It's not just about moving. Następny punkt. Nie jesteśmy maszynami. To nie jest, nie chodzi tylko oczywiście o to, żeby po prostu cały czas się ruszać. It is never what you do that's important. It is the energy behind. Dokładnie. Nigdy nie, exactly. Nie jest nigdy tak ważne dokładnie, co ty robisz, tylko energia, która za tym stoi, energia, z jaką to robisz. Okay, and this is not just a high concept. Please come closer to your webcam. To nie jest jakiś, wiecie, wyszukany koncept intelektualny. Proszę, zbliżcie się do swoich kamerek. All right, so please share your best smile. Więc proszę, podzielcie się swoim najlepszym możliwym uśmiechem. And freeze it. I'm going to suggest you have two thoughts, one after the other, but as you go through those thoughts, do not your smile will stay there. Także macie go zamrozić. Będą dwie, it will be freezed, yeah? The smile, you will give two thoughts. Sebastian nam zaproponuje dwie myśli. Your best smile, and you're all doing this, you're engaging the eyes as much as the mouth, it's very cool. Także nasz najlepszy uśmiech, włączamy to, zarówno tutaj pracują usta, jak i oczy. All right, now as you look at all of those beautiful faces, first think in your head, don't say it, just think, you and I are different. Na początku pomyśl sobie, utrzymując ten uśmiech, ty i ja jesteśmy inni. You know, I don't know why, but you know, I know I'm different from you. Nie wiem jak, ale wiem, że jestem inny niż ty. It's easy, just that's it. Keep your smile, just keep thinking, you and I, we're different. I'm different, for sure. Tak, myśl, jestem inny na pewno niż ty. All right, that's enough. Now keep the smile, and here's the next thought. Very different. The next thought is
you and I share something. We have something in common. I don't know what yet, but we have something in common. A teraz druga myśl. Mamy coś, ty i ja mamy w sobie coś wspólnego. Nie muszę wiedzieć, co to jest, ale mamy coś wspólnego, coś, co nas łączy. Excellent. Can you feel the difference? Answer is yes, hopefully if you're connected, because it's obvious. Czy czujecie różnicę? Ja myślę, We are not, tak, bo jest to oczywiste. Thank you. We are not machines. Nie jesteśmy maszynami. So if you're going to do anything, choose to do it. Więc jeśli chcesz coś robić, to podejmij taką decyzję świadomą, że chcesz to robić. With whatever energy you've got. Jakąkolwiek energią dysponujesz w danym momencie. Hopefully do things you enjoy doing. It will help. Przede wszystkim rób rzeczy, które lubisz robić, to na pewno pomoże. If you have to do something, you and your team, if it's in a workplace, but if you and your family have to do something, rather than say, I have to, say, I'm choosing to. Czyli zamiast, jeśli masz coś zrobić, nawet jeśli jest to jakieś zadanie w pracy, które ci zlecił szef, to nie mów sobie, że muszę to zrobić, tylko powiedz, wybieram, że to zrobię. The advanced curriculum is to think, I'm given the opportunity to. Czyli to prowadzi do takiego nawet myślenia, że została mi dana okazja, żeby to zrobić. All right. So next, I need to talk about the vertical and horizontal approach to positive energies. Także teraz opowiem o poziomym i pionowym podejściu do pozytywnych energii. All right. The horizontal approach, czyli horyzontalny, poziomy, is based on duality. Jest oparty na dualności. It's me versus you. Ja. It's my fun. Tak, ja przeciwko tobie. Moja radość. Don't care about you. I want to have fun. Nie dbam o ciebie, to ja chcę się bawić. I want to win. Ja chcę wygrać. If it's not the me versus you, it's an us versus them. Czasami jest to niekoniecznie ja przeciwko tobie, ale my przeciwko im. Our fun is important. Our well-being is important. Everybody else is couldn't care less. Także nasza wygoda, nasz dobrostan jest ważny, a ich już niekoniecznie. Now the sad thing is that this actually works. I smutne jest w tym, że to naprawdę działa. But very short term. Ale bardzo krótkotrwale. For the simple reason that possibly one of the biggest illusion of humans. Jedną z największych iluzji ludzkości is the idea of separation. Idea oddzielenia. That you and I are different. To, że ty i ja jesteśmy inni. What you give to others or do not give to them. To, co dajesz innym lub to, czego im odmawiasz. You're giving to yourself in the first place or not. Przede wszystkim w pierwszej kolejności to dajesz to sobie lub właśnie odmawiasz tego sobie. If I refuse to smile in your presence, jeśli ja odmawiam sobie uśmiechu w twojej obecności, I am denying that possibility to myself in the first place. Przede wszystkim sobie zabieram, tak? tą okazję w pierwszej kolejności. And that's what's called a divine dichotomy. You need to, but you don't need to. But you need to, but you don't need to. I to jest nazywane boską dychotomią, czyli zrobiłeś. Can you repeat about this divine dichotomy? I need to care about you, but I don't, because it's about me. But if I want to care about me, I have to care about you. But yet, this is not about you; it's about me. It's called altruistic. Altruistic egoism. Tak, nazwane jest to altruistycznym egoizmem, bo nawet jeśli tylko chcę zadbać o siebie, to żeby zadbać o siebie, muszę zadbać o ciebie
i wtedy dzięki temu zadbam o siebie, bo będzie też i mniej lepiej z takim zadbanym tobą, tak? Jakby, że to po prostu wraca, nasilamy się nawzajem. So if you want to activate your fun factor, activate others people's first. Więc jeśli chcesz włączyć swój fun factor, to przede wszystkim aktywuj go w innych osobach na początku. What does this mean? Before you feel good, before you try to feel good, make others feel good. Czyli zanim nawet ty się poczujesz tak dobrze, zadbaj, by inni poczuli się dobrze. Give away what you want to receive. Czyli dawaj to, co sam chciałabyś otrzymać. And that takes us into the vertical approach to positive energy. This is already the vertical approach, or no? No. So the horizontal is aimed at. The horizontal is you versus me, us versus them, good versus bad, like versus don't like. Okay. And now we skip to the vertical. And now let's talk about the vertical approach. Więc teraz będziemy mówić o tym pionowym. Dla przypomnienia, ten poziomy to właśnie była ta dualność. Ja, ty, wy, my i tak dalej. Także teraz będzie pionowe. The vertical approach is about doing now. I pionowe podejście to polega na tym, żeby to robić teraz. For you. Dla siebie. With others. Razem z ludźmi. Just because it makes you happy. Bo po prostu cię to czyni szczęśliwym. You don't fake, you don't force in that approach. Nie wymuszasz, nie udajesz, tak po prostu to robisz. You choose and you allow. Wybierasz i pozwalasz. There is no trying in that approach either. You do or you don't do. Nie ma próbowania. Po prostu robisz to lub nie. If you do something that doesn't work for you, then you either change the rules or you do something else. Jeśli robisz coś, co nie będzie działać, to jest szansa, żeby po prostu zacząć robić coś innego. In that approach, you invest yourself in the journey, not the end result, not the destination. Czyli w tym podejściu wkładasz swoją energię bardziej w podróż, bardziej w to doświadczenie, w drogę, niż takie nastawienie na ten końcowy rezultat. That's actually now a little bit harder because now it's on you. I teraz jest o tyle to może bardziej wymagające, bo teraz punkt skupienia jest na tobie. What do you like doing to begin with? Co ty chcesz zrobić, żeby zacząć? When did you last sing, dance, played, laugh? Kiedy ostatni raz śpiewałaś, tańczyłaś, śmiałaś się? And if it wasn't today, why not? If it wasn't this week, why not? If it wasn't this month, why not? Jeśli to nie było dzisiaj, to czemu? Jeśli nie było to w tym tygodniu, to czemu? Jeśli nie było to w tym miesiącu, to czemu? Yeah? Okay, so there's a whole range of things that are easy to do when it comes to physically. So you can easily create feel-good chemistry physically in 5 ways. Także physically create positive chemistry. Także jest 5 sposobów, żeby tak wyprodukować w sobie takie pozytywne doświadczenie, za którym też pójdzie taka pozytywna wewnętrzna chemia. Did I say 3? 5. No, I said 5. Okay, you can laugh. Więc możesz się śmiać. How can you laugh? Jak możesz się śmiać? Well, you can wait. You can be reactive and wait for something to happen before you can laugh. Więc można być reaktywnym, można po prostu czekać, aż coś się wydarzy, przyjdzie ten bodziec i się zaśmiejesz. It's not difficult, it's just very time consuming. To nie jest trudne, ale może zabrać dużo czasu, aż wreszcie się pojawi jakaś taka śmieszna. Go out with your friends. Możesz wyjść z przyjaciółmi. Spend time with a kitten. Spędzić czas z małym kotem. Spend time with a baby. Spędzić czas z małym dzieckiem. But if you wait, it's going to be very unreliable.
ale takie oczekiwanie mało efektywną będzie drogą. All right, the other approach, so you can choose to get tickled, have someone just tickle you. Inne podejście, możesz poprosić, żeby ktoś cię połaskotał. Socially very uncomfortable. Społecznie może być to bardzo niekomfortowe. You can take some drugs. Możesz wziąć jakieś dragi, środki psychoaktywne. Marijuana works well. Marihuana dobrze tutaj może działać. The laughing gas works well as well. Równie dobrze jakiś taki gaz rozweselający. But it's a bad idea. Ale to jest nie za dobry pomysł. To jest zły A, because the first one is illegal. And B, because the second one is highly acidic. How it is? The first one is illegal in most places. There's blood on it. And the second one is highly acidic. Chodzi o to, że mogą być to substancje marihuana w większości krajów nielegalna, mówię, a drugi może trujący, to jest acidic, że kwas, że po prostu jakiś toksyczny może być ten gaz rozweselający. It's interesting. You could drink alcohol. That works as well. Interesujące, możesz też sięgnąć po alkohol, to też działa. It depends. I'm saying it's interesting because when you drink alcohol, this lowers it impacts your nervous system and it lowers your inhibitions. Więc jeśli napijesz się alkoholu, wpływa on na układ nerwowy i redukuje twoje takie zahamowania. It doesn't always work, but it's an easy way to let go of what's blocking, what's there in the first place. It's easier to laugh when you're drunk than when you're not. Tak, więc jest to łatwy sposób, żeby odblokować się, tak? Żeby puścić po prostu te blokady, które tą naszą radość hamują. But it's a bad idea. A też jest to zły pomysł. It's a very bad idea. Bardzo zły pomysł. All right, so the next option is just to choose to laugh and engage. Laughter, we know, is in 80% of the cases a natural occurrence in groups of people who play. Więc lepszym sposobem jest po prostu postanowić, żeby się śmiać i śmiech, który nas tutaj interesuje, w 80% naturalnie po prostu się pojawia w grupach, które zdecydują, że razem chcą się bawić, śmiać. I rephrase because you can play with statistics. It is 30 times easier to laugh with others than on your own. Jest wedle statystyk 30 razy łatwiej śmiać się z innymi niż z sobą samym. So spend time with people. Więc spędzaj czas z ludźmi. Doing stuff that you enjoy. Robiąc rzeczy, które cię kręcą. And laughter will naturally come up. Śmiech naturalnie się będzie pojawiał. I'm not going to talk today about the specific of laughter yoga or approach of laughter wellness. This is beyond the topic. But those work extremely well. Nie będę dzisiaj mówił też, na czym polega yoga śmiechu, na czym polega Laughter Wellness, ale oczywiście to są metody, które w tym pomagają. Here's a very simple suggestion. Bardzo prosta sugestia z mojej strony. And I invite you to, if you can play with it or not. Możesz się w to zabawić lub nie. Now, this is for you personally. This would work differently in a group. The invitation, we're just coming out of the holiday season. Christmas wasn't very long ago. Więc wracamy teraz z zimowych wakacji, tak, święta ledwo się skończyły. So to prepare yourself, the idea is to spend 10 minutes a day. Więc idea jest taka, żeby spędzić 10 minut dziennie laughing, śmiejąc się, as if your laughter was your best gift to the world. Tak jakby twój śmiech był twoim najlepszym darem dla całego świata. Your best gift. The best that you can offer, that you have to offer. Tym najlepszym, co masz w sobie do zaoferowania po prostu światu innym. Tym takim the best of the best, najlepsze z ciebie. Right, so you can laugh, you can sing. Więc możesz się śmiać, możesz śpiewać. Happy songs. Szczęśliwe piosenki. Together. Razem. You can dance. Możesz tańczyć. Move your body, same thing, dance. Poruszać swoje ciało.
You don't have to be a world star to be able to dance or sing. Just saying. Nie musisz być jakąś światową gwiazdą, by po prostu potrafić tańczyć, śpiewać. You can play games. Możesz się bawić w jakieś fajne gry. And the fifth category is one that is very often overlooked. What again is the fifth category? So you can laugh, so again, here I'm talking specifically about the five easiest way to physically bring positive energies to your body. Więc mówię o 5 sposobach takich najłatwiejszych, żeby wprowadzić pozytywną energię do ciała. There's plenty more, but right now I'm just exploring that specific bit. That's 20% of what's important. Jest dużo więcej, ale tych 5 najprostszych to jest gdzieś 20% tego, co jest najważniejsze. Okay, so you can laugh, you can sing, you can dance, you can play. Czyli laugh, śmiejemy, sing, śpiewamy, dance, tańczymy, play, yes? Number 4 was play. Mm-hmm. Yes. Bawimy się, zabawiamy. And the fifth category is often overlooked. We don't talk much about it. And what is the fifth category? Often not seen, yeah? So do you want to know what the fifth category is? It's very important. Tak, także ja też się dopytywałem, czym jest ta 5. kategoria. Pyta, czy my chcemy wiedzieć, bo powiedział, że często nas przeoczana po prostu. You want to know? Czy chcecie to wiedzieć, czym jest ta 5. kategoria? Sex? Yeah, but I'm only seeing 3 people who say yes. The others don't seem to be interested. Yeah. You want to know? Is it the sex? No, it's not sex. Okay. I mean, myślałem, czy chodzi o seks, ale nie chodzi o seks. Not necessarily. Niekoniecznie. So do you want to know what the fifth category is? Chcecie wiedzieć, co to jest ta 5. kategoria? Yeah, but I need to have a visual because right now I don't. It's only some of you seem to want it. The others don't. Chcę zobaczyć, żebyśmy naprawdę tutaj pokazali swoim ciałem, że chcemy to. Okay, that's fine. That's fine. The fifth category is everything else. Aha, czyli 5. kategoria to jest po prostu wszystko poza tym, tak? Poza The tym, fifth category is whatever you do that brings you here now, that you enjoy. Cokolwiek robisz, co ciebie sprowadza tutaj, tak? Także. So to activate your fun factor starts with activating the feel-good chemistry. You could cook, you could garden, you could have sex if you like that. You could paint, you could sculpt, whatever that takes you out of the horizontal, in other words, your mind, and brings you back into the vertical, your body, the here and now. Czyli chodzi po prostu o wszystkie aktywności, w które potrafimy się tak całkowicie zanurzyć, że na tyle, że one nas wyprowadzą z tego poziomego takiego postrzegania, gdzie jestem ja, oddzielny, inni ludzie i tak dalej, a zupełnie się to zanurzymy. To może być po prostu zarówno nie wiem, pielenie roślinek w ogródku, jak i oczywiście może być to seks, może to być gotowanie, mogą to być różne rzeczy, po prostu indywidualnie to, co po prostu tak kochamy robić, czym się zanurzamy do tego stopnia, że czas może przestać istnieć dla nas. So here's a homework for you. Jest teraz dla was zadanie domowe. Make a list of the top 50 things you enjoy doing. Czyli zrób listę physically 50 rzeczy, takiego top najbardziej po prostu fajnych 50 rzeczy, które lubisz robić fizycznie. Some will be easy to implement, others may not be as easy. Niektóre będzie bardzo łatwo wprowadzić w życie, inne mogą być nie tak proste. Start somewhere. Ale warto z czymś zacząć. Because it's easy to overlook the power of small efforts. Bardzo łatwo jest przeoczyć moc, jaka drzemie w małych takich działaniach, tak, drobnych krokach. You in Poland, right now I am in France. Wy jesteście w tej chwili w Polsce, jestem we Francji. If you right now get up, open your door and start walking west towards me. Jeśli byście otworzyli w tej chwili drzwi, wyszli na zewnątrz i zaczęli iść w kierunku zachodnim, it's not an if, it's a when you will arrive. To nie jest kwestia, czy byście do mnie dotarli, tylko kwestia, kiedy byście dotarli do Francji. And I promise, if you come here by foot, I will take you out for lunch and you will be able to eat everything you want.
Ja wam obiecuję, jeśli byście dotarli do mnie pieszo, to ja was zabieram na obiad i możecie zjeść wszystko, na co macie ochotę, na mój koszt. All right, so there's plenty. So we will play with this we're doing a workshop in Warsztat in 2 weeks, and I will develop in depth. It's fun in a group, and there's plenty of things. But I'm going to move on to more stuff because this is just 20% of the picture. Tak, czyli Sebastian mówi, że to o czym do tej pory mówił, o tych, prawda, sposobach na aktywowanie tego czynnika fanu, radości. Jest to ciekawe zagadnienie. Będzie też na ten temat więcej ćwiczeń i doświadczeń i takiej fajnie uporządkowanej teorii na tym warsztacie w Warszawie za niecałe 2 tygodnie, ale mówi, że to jest dopiero 20% jakby tego zagadnienia, więc na razie nam pójdzie dalej z tematem. It is very learning how to feel better is massively important. It's a key, but that's only 20% of what you need to do and know. Także, to make this stick and work long term. Że mówi, że to, żeby poczuć się lepiej, to jest bardzo ważne, jest to super przydatna umiejętność, ale to jest tylko 20% tak tego całego obszaru aktywowania radości. Okay. The next thing, I mean, within that sphere of your emotions come your negative emotions as well. Czyli teraz czas się zająć naszymi negatywnymi emocjami. Your fears. Naszymi lękami. Your sadness, whatever undigested stuff from the past that you haven't resolved yet. Naszymi smutkami, takimi niestrawionymi różnymi zagadnieniami, których do tej pory jakby nie rozwiązaliśmy, nie uzdrowiliśmy. For the simple reason that you cannot open your box of emotions selectively. You cannot, on one hand, promote the happy and the fun while you ignore and repress the sadness and the pain. Bo nie da się otworzyć pudełka z emocjami selektywnie, wybiórczo. Czy nie jest to możliwe, żeby otworzyć po prostu tutaj to przestrzeń radości, tych fajnych działań, jednocześnie gdzieś tam tłumiąc tą część smutną. When you repress one, you block the other. Czyli jeśli po prostu wprowadzamy działanie tłumienia, represji, to wszystkiemu się dostaje, tak? I smutkowi, i radości. It's like cleaning your house and then putting all of the dirt under the carpet. To jest jak czyszczenie domu, zamiatając pod dywan. Okay. When should you build a house? When can you start to build a house? Kiedy możesz zacząć budować swój dom? When can you start to build a house? When you have a need, yeah. Yeah, but no, it's a bad idea. Yes, but that's not the first thing you need to do. To ja powiem. Jeśli masz przestrzeń, czas i pieniądze. If you have space, time and money. Yeah, but no. Jeśli przygotujesz grunt, bad plan. Trzeba przygotować grunt. You must, podłoże. You must prepare the fundaments, the fundament, the surface, the basic level. Yeah, but no, bad idea. It's all important. Don't take me wrong, but that's not when you should. That is not the. Okay, let's go. That's not the starting point. There's an important thing you need to do before you start to build your house. Jest jeszcze coś, co wcześniej. Mówi, że to nie, że... You can decide. Yeah, but no. No. Rota writes, when you find good partner to share life with. No. Yes, but no. Czyli to wszystko, co mówimy, jakby nie odmawia temu racji, ale jeszcze jest coś wcześniej, coś ważniejszego, na to chcę zwrócić naszą uwagę. You should only start to build a house when it's finished. You need to dream the house first, and then you start to build it.
Will you build a small house, a big house, wide, high, stories, basement? If you don't know what you're going to build, you shouldn't start building. Czyli musisz najpierw sobie zamarzyć ten dom, tak? Jakby gdzieś go tak wykreować trochę jak takie marzenie, pewną taką konkretną wizję, czy chcesz, żeby to był duży dom, czy on ma być nad rzeką, w lesie, w mieście, tak? I dopiero potem się zabierasz, tak, za te operacje właśnie, nie? Żeby zgromadzić na to środki i tak dalej, architektów, nie wiem, tam wykonawców. So if you bring that back to fun and you, jeśli użyjemy tej metafory do odniesieniu do tematu właśnie fanu, radości i ciebie. Before we talk about what you could do is what do you want? What is the end result? What do you believe you can achieve? Czyli tutaj jest, też sobie stawiamy pytanie, czego chcesz, co ty wierzysz, że możesz osiągnąć. Because if you live in a world of sorrow and you don't believe you can experience happiness, you will never experience happiness, whatever you do. Because you don't believe it. Jeśli żyjesz w świecie smutku i nie wierzysz, że możesz doświadczyć szczęścia, no nigdy go nie doświadczysz. So here you need to work on your mind and your mindset, how you perceive the world, how you perceive yourself and how you perceive the world around you and where you want to go, what you believe in. Czyli tutaj jest kwestia, żeby popracować nad swoim ustawieniem umysłu, tak, nad tym mindsetem, to ładne angielskie słowo, czyli taką treścią tego naszego umysłu, jego taką matrycą, czego my tak naprawdę chcemy, w jaką stronę chcemy iść. Hopefully, am I being too theoric? Is this okay? Do you resonate with what I'm saying so far? Is this relevant for you? Teoretycznie nie wiem, co z wami rezonuje. I will give you the answer from Dorota. She wrote it on chat. When you find the, it is obvious, but we don't think about it. It is obvious, but we easily forget these fundamental things. Yeah. The idea is that you cannot change your life because there's nothing you need to change. Czyli idea jest taka, że nie możesz zmienić swojego życia, bo nie ma czegoś, co można by zmienić. Because you're not broken to begin with. Bo nie jesteś zepsuty, tak, na wstępie, tak, że to nie jest tak, że nasze życie jest jakimś, nie wiem, zepsutym, słabo działającym sprzętem, który po prostu trzeba cerować, naprawiać. It's not a changing, it's a choosing. What am I choosing? Czyli to nie jest kwestia zmiany, tylko co chcę wybrać, wyboru. Okay, so once you have, so this is now working on your head, once you have a vision of what fun means to you, czyli jak już masz wizję, co znaczy dla ciebie ten fun, radość, at home, with your friends, at work, it doesn't matter. When you're clear on what you want, czyli niezależnie, czy mówimy teraz o domu, o stosunkach w pracy i tak dalej, ale jeśli masz jasność po prostu, czego chcesz w tym obszarze, and you believe it's possible for you to achieve it, i masz to sobie tą wiarę, że to jest możliwe dla ciebie, żebyś to osiągnęła, then there's a simple question you need to ask yourself every day. Więc zostaje proste pytanie, które potrzebujesz codziennie sobie zadawać. Is what I am going to do now going to take me closer or further away? Tak, i tutaj jest takie pytanie, czy to, co chcę w tej chwili wykonać, zrobić, czy to mnie to przybliża do tego mojego celu, czy mnie wręcz od niego oddala? And it's an ongoing adjustment. I to jest takie kwestia ciągłych dostosowań, tak, takich po prostu kalibrowania tego kursu swojego w tę stronę, którą chcemy. And there's a whole bunch more things we can work there, but you need to work on your mind. Then you also need to work on your health. Jest tutaj jest dużo rzeczy, których można zrobić pracując z naszymi umysłami, przekonaniami, ale też jest istotna praca ze zdrowiem. Because if your body is filled with pain and doesn't function well, you will never ever be able to sustain fun. Ever. It's just too hard. No po prostu jeśli nasze ciało
boli, tak, doświadcza tego dużo bólu, choroby, to nie jest totalnie możliwe doświadczać tego właśnie, nie, tej radości, lekkości, o której mówimy. So here we briefly talk about hydration, what you drink. Do you hydrate your body? Czyli mówimy też o nawodnieniu, czy kwestii tego, co pijesz, czy dobrze dbasz o nawodnienie swojego ciała. What happens if you bring a beautiful flower home, but you never water it? Co się stanie, jeśli prowadzisz do domu przepiękny kwiat, ale nigdy go nie podlejesz? It dies. Ten kwiatek zemrze. What happens if you, likewise, a lot of metaphors, what happens if you create a beautiful connection with someone and then you don't do anything to nurture it? Co się stanie, jeśli nawiążesz z kimś piękne połączenie, a potem nie zrobisz nic, żeby jakoś się podtrzymać, karmić tą relację? Tak? It dies. It's the same thing with your body. So do you take care of your body? Hydration. So actually, the first one is oxygen. Oxygen is, do you breathe? Do you walk? Do you move? Do you laugh? Czyli przede wszystkim, jeśli chodzi o ciało, bo to jest podobnie tak jak właśnie nie, z tym partnerem, te relacje z naszym ciałem, czy pierwsze dotlenienie, czy spacerujesz, czy się śmiejesz, czy masz taki też tam aktywny, tak, z tym życia, czy oddychasz, tak, czy zwracasz uwagę na swój oddech. Which are the two animals that live the longest on earth? Jakie są dwa zwierzęta, które żyją najdłużej na Ziemi? Answer is the turtle and the elephant. Tak, czyli żółw i słoń. Right? You know how fast they breathe? Wiesz, jak szybko one oddychają? On average? Nie? Średnio? Less than twice a minute. It's easy. Mniej niż 2 razy na minutę. No, I'm saying it's. To jest proste. I mean, give me 10 minutes and most of you will get there. Dajcie mi 10 minut i większość z was tam dojdzie. Throughout their life, humans will breathe typically 8 to 12 times a minute, depending on whether you're walking or what's happening in your life. Ludzie z kolei najczęściej oddychają 8 do 20 razy na minutę. And you go reverse, look at a mice. A small bird will breathe an average of 50 times a minute and die within months. Malutkie ptaszki czy myszy gdzieś tam mogą nawet 50 razy na minutę i żyć miesiąc czy tam miesięcy. Please come closer to your webcam. Chodźcie bliżej do tej kamery. Simple exercise. It's called the 50, 75, and 100% breath. Again, 50, 75. It's called 50, 75, and 100%. Czyli tak, to jest kwestia, nazywa się oddech na 50, na 75% i na 100%. Alright, if you're going to breathe, smile. Czyli jak będziesz oddychał, to uśmiechaj się. And the invitation is to aim for the Buddha smile. You know, where the Buddha smile is just a corner. It's really hard to do consciously. It's just one corner of the mouth. I jakby celujemy w taki uśmiech Buddy, gdzie jeden tylko kącik ust się śmieje. Step one is you breathe a normal breath and you smile a normal smile. That's the 50%, the average breath. Czyli te 50% to jest po prostu normalnie się uśmiechasz tak jak umiesz i normalnie oddychasz tak jak umiesz. Okay, that's cool. All right, next comes the second breath, which is 75%. It's a little bit more and a bigger smile. I teraz to jest 75%, troszkę większy uśmiech i troszkę głębszy oddech. Okay, that's cool. Now comes the last one, 100%, which is double from 50%. So now you need to put a bit of effort. I teraz to 100 dochodzi, także tutaj trochę trzeba będzie włożyć wysiłku. And then exhale. Okay, well, here's the thing, and you can try this at home. Do this 10 times. And what you'll find is a few things. The first one, you'll start to get dizzy slightly. That's called the oxygen high. So możesz, jeśli to spróbujesz 10 razy, możesz dojść do takiego dotlenienia, takiego trochę haju tlenowego. Meaning you're going to have too much oxygen in your body and not enough carbon dioxide. Czyli będziemy mieć za dużo tlenu i za mało
dwutlenku węgla i dlatego możemy czuć się tak trochę zakręceni. Very naturally your breath will drop. Your breathing rate will drop because you won't breathe, because your body will need to regenerate carbon dioxide. Także będziesz wtedy oddychać mniej, bo twoje ciało będzie potrzebowało wygenerować więcej dwutlenku węgla. Which is deadly. Isn't that interesting? We need carbon dioxide. Który tak jest zabójczy, tak? Ten dwutlenek węgla i nie jest to dziwne, że go potrzebujemy. Everything in the right amount. Wszystko we właściwych proporcjach. Okay, now as you go through your day, I invite you to smile as you consciously breathe deeper, because what we've just done is put more consciousness on the depth of our breath. That's all we've done. Czyli zachęcam was, żebyście się uśmiechali oddychając. Wtedy dodajemy więcej też świadomości tego oddechu, głębi do niego. The second you set a base, okay, 50% is that, whatever that is, then 100% must be more. To jest 50%, 100%, no to musi być jeszcze więcej. One of many techniques to help to shift from mind to heart space. Jedna z wielu technik, żeby przejść z takiej przestrzeni umysłu do przestrzeni serca. Whenever you engage physically consciously through anything of the physical world, you start the journey out of time and into present moment awareness. Czyli jeśli się tak zaangażujemy fizycznie w jakieś działanie, to wychodzimy z takiej świadomości czasu, upływającego czasu do takiej świadomości tu i teraz. And as you do that, you start to move away from the can, cannot, like, don't like, good, bad, into the what is just what is. I wtedy przechodzimy z takiego rozchwianego umysłu pomiędzy tym, czego chcę, czego nie chcę, co jest dobre, co złe, co do takiego prostego bycia z tym, co jest. So if you exercise as you listen to music or as you watch TV, stop doing that. Czyli jeśli na przykład wykonujesz ćwiczenia słuchając muzyki albo oglądając telewizję, przestań robić to. Well, I mean, at least not the whole time. Przynajmniej nie przez cały czas, tak? Because the more you train yourself to think that you don't really want what's really happening, it's like moving forward while breaking with all possible breaks that you've got. You're going, it's too much energy. Mówię, że to tak zabiera energię od tego, co faktycznie robimy, że gdzieś to po prostu jest w tym jakaś taka silna negacja tej czynności, tak? Jeśli na przykład nie byłoby to. If you're going to exercise, enjoy what you're doing. If it's too long and not enjoyable, make it shorter, but only work with all your attention on things that make you feel good. Otherwise, you're wasting your energies. Czyli mówi, że jeśli chodzi o ćwiczenia, tak, że po prostu być w nich tak na 100%, najwyżej wykonać ich mniej, ale na 100%, że to przyniesie lepszy efekt, a takie wykonywanie na pół gwizdka z rozproszoną jakby uwagą, że odbiera nam energię. And let's be very clear. Since this is my opinion and I believe it, I'm right. I żeby była to jasność, to jest moja opinia oparta na moje doświadczeniu i mam silne przekonanie, że tak jest, ale jakby tak uczciwie to potwierdzam, że to jest po prostu moja opinia i doświadczenie. It's a joke. Doesn't seem to translate very well. It's a joke? Yes, it was a joke, yes. Ale to był żart. Anyway, so helps you to look at oxygen, hydration, food, lifestyle, sleep patterns, routines, stuff like that. Czy trzeba spojrzeć na po prostu tutaj na zdrowie, na nasz sen, nasze odżywianie, tego typu rzeczy. What do you bring? Is what you're bringing to your body helping or not? Is it food or is it bringing something or taking away from you? Czyli to co sobie dajesz,
czy to ci daje jakąś wartość, czy odbiera? Next, so yeah, you need to look at your emotions, you need to look at your mindsets, how you perceive the world, you need to look at your health, you need to look at your connection with yourself, your spiritual connection, so to speak. Czyli trzeba spojrzeć na szerzej tak i na to zdrowie, i na emocje, i na nasze takie... I'm not referring to religions here, to religion. I też na naszą duchowość, tutaj nie odwołując się do religii, na takie nasze po prostu połączenie z naszą intuicją, sumieniem, naszą wyższą świadomością. Tak, nie wchodząc jakby teraz w obszar religii. By spirituality, I mean your connection with the best that you could be. I przez duchowość rozumiem nasze połączenie z tym najlepszym, tak, można powiedzieć, najlepszą wersją tego, kim możemy być, tak. And you know what that is. I ty wiesz, co to jest. And if you don't know, you're talking too loud. Jeśli nie wiesz, to znaczy, że mówisz zbyt głośno. Because the voice in your head will never shout. Bo ten głos w twojej głowie nigdy by nie krzyczał. But there's a little voice. It's called intuition. It's called higher self. I ten mały głos to się nazywa właśnie intuicja. We don't really know what to call it. It depends on your sensibility. Nazywany też jest tym właśnie wyższym ja. Nie ma jakiegoś jednego sposobu nazwania go, tak, ale jest on w nas wszystkich. And sometimes it's referred to as the voice without words. It's a feeling more than a voice. Anyway, it transcends sound. It's intuition, and that you need to nurture. So there's quite a few techniques to do there. It's mindfulness, meditation. Jest to bardziej często też uczucie niż głos i są różne oczywiście techniki, żeby go lepiej poczuć, medytacja, mindfulness. There is this beautiful concept. The Japanese didn't invent it, but they gave a name to it called forest bathing. Jest też taka piękna koncepcja, że Japończycy wynaleźli kąpiele leśne, tak. Where you go out in a forest and you kind of commune with the environment. You blend into a bigger something. You enter a connection with the bigger self. Jest to po prostu, że wchodzisz do lasu i łączysz się z czymś większym, także. Again, this is hard to do when your mind is pacing, running. I oczywiście jest to trudno zrobić, kiedy nasz umysł cały czas po prostu goni, tam jest w tej gonitwie myśli. It is far easier once you've worked on your emotions first and come back to present moment awareness. Jeśli wcześniej popracujesz nad swoimi emocjami i wrócisz do tego momentu obecnego. And the next category is again everything else. Kolejna kategoria to jeszcze raz wszystko pozostałe. On how to activate your fun factor. Jak aktywować swój czynnik śmiechu, radości. For example, start by cleaning your house. Na przykład zacznij od posprzątania swojego domu. When you have a messy environment, jeśli masz taki zabałaganione domowe środowisko, energies will not flow well. Energia nie będzie dobrze płynęła. Look at your social support network. Spójrz na swoją takie sieci wsparcia społecznego, tak, sieci znajomości, przyjaźni. How are you alone or do you feel supported by others in your life? Czy czujesz się sam, czy czujesz się wspierany przez innych w swoim życiu? It's really hard to be Mother Teresa. Jest bardzo trudno być takim archetypową matką Teresą. One person against the entire world. Znaczy się jedną osobą przeciwko całemu światu. So you need to work on who is in my social support network. Who are the 5 people I spend the most time with? Kim jest tych 5 osób, z którymi spędzam najwięcej czasu? Because if you consider a tube of white paint, jeśli sobie wyobrazisz taką tubkę białej farby, if you put white paint in a bag of black paint, jeśli włożysz ją do
or any other color, czarnej farby, the white doesn't stand a chance. to białe to nie przejdzie tej próby. So you need to be careful as to who is around you. Więc dobrze być takim świadomym, uważnym, kto jest wokół ciebie, tak, z kim się And zadaje. whether they are aligned with who you are or want to be. Te osoby wspierają cię w tym kierunku, tak? Tą taką, jaką chciałabyś być, jakim chciałbyś być, czy nie. You've got two options. Masz dwie opcje. Or you've got three options. Albo trzy opcje. The first one is to change, get rid of the people you don't want. Pierwsze to jest po prostu pozbyć się ludzi, których nie chcesz. Not always easy. Nie zawsze łatwe. The second one is to learn to love them. Druga opcja jest to po prostu nauczyć się ich pokochać. And learn to connect with the best of them, not the worst of them. I nauczyć się łączyć z tym, co w nich najlepsze, tak? A nie w tym, co z nich najgorsze. And I will share techniques with you in Warsztat in 2 weeks on how you can do that. It's easy. Well, it's easy. It's not difficult. It's practice. I w Warszawie podzielę się z wami technikami, jak to robić. To jest całkiem proste, to jest bardzo praktyczne. But if someone annoys you, it's never because of them. Ale jeśli ktoś cię wkurza, to nigdy nie jest z powodu ich. They're just acting as a trigger for something inside of you. And now we need to look at the inner child work. What happened in your life that is creating this resonance now? To zawsze jest coś, warto się skierować wtedy uwagę naszego wewnętrznego dziecka, tego, co jest w nas. Często są to właśnie jakieś doświadczenia z dzieciństwa, które po prostu są aktywowane i replikowane po prostu w tych sytuacjach obecnych wiele, wiele lat później. We need to look at your backup plan. Musimy też spojrzeć na twój taki plan B. Because it's not just activating your fun factor, it's about sustaining it. Chodzi też o przepraszam, nie wiedziałem, czy też powiedzieć backup, też jest i kopia, ale też jest wspieranie, tak? Także może chodzić po prostu o wspieranie, o sposoby wspierania tego czynnika radości. You don't have to believe me. I'm telling you, I've been offering workshops professionally for about 17 years now. It's easy to motivate people in 2 days. Easy. Mam 17 lat doświadczenia w prowadzeniu warsztatów. Mogę to powiedzieć, że to jest bardzo proste, żeby zmotywować ludzi w przeciągu 2 dni. But then you go home. A potem jedziesz do domu. And then what? No i co potem? Then comes the real work. It's easy to change with or being surrounded by people, by like-minded people. No więc jest łatwo się dosyć zmieniać, gdy jesteśmy otoczeni przez ludzi podobnie myślących, też zainteresowanych zmianą, ale no, prawdziwa praca się zaczyna potem, jak wracamy do tego domu, do tych... Which is why I encourage you, if you like what I'm saying, to come to this workshop, because you will, beyond what you will learn, you will also meet plenty of people that can help you, that you can help as, afterwards. Więc zachęcam też was do skorzystania z tego warsztatu, bo też zapoznacie się, zacieśnicie więzi też z osobami, które tam będą i będziecie mogli być potem dla siebie takimi fajnymi, po prostu wspierającymi przyjaciółmi, towarzyszami w drodze. In summary, 6 letters. Więc w podsumowaniu 6 literek. It might not translate in Polish, I don't know. The 6 letters make one word. They make 2 words. Jeśli to będzie tak się łatwo na polski przekładało, to jest 6 angielskich liter, które razem tworzą jedno słowo. Okay, now the letters, if I allow me to draw, I'm going to draw. Flip. It. Now in English, flip it is where you turn things around.
Czyli po angielsku flip it to znaczy, że odwrócić coś na drugą stronę, tak? Także... So I'm going to summarize with telling you what each letter stands for. I podsumuję, co każda z tych liter znaczy, tak? Także... The F stands for focus. F to jest fokus, tak? Nasze tutaj... Be clear on what you want. Miej jasność, czego chcesz. It's not the how to activate your fun factor, it's the why. To jest nie jak aktywować swój czynnik radości, ale dlaczego. When you have a clear why, you will find a house. And there are many, many, many houses. And they're all different. Jeśli masz to jasne, że dlaczego, po co po prostu coś potrzebujesz, chcesz, to tak jak z tym domem, jak masz jasność, dlaczego potrzebujesz nowego domu, to znajdziesz. You know, we're all different. I will share plenty of hows, but different people resonate to different techniques because they are in different situations. The why is the most important. Także to po co jest wyjątkowo ważne, bo jeśli chodzi o sposoby, o drogi, no to jest wiele takich odpowiedzi, jak coś można zrobić i różni ludzie rezonują różnie z różnymi, tak, tymi sposobami, ale to jest ten fundament. Focus on what you want, not what you don't want. Skup się na tym, czego pragniesz, a nie tym, czego nie chcesz już. L stands for language. Druga litera to jest L, po angielsku language, czyli język. Its language is very much tied to the locus of control. Am I responsible for my life and emotions, or is someone else responsible for it? Tutaj jest też to L, jest też locus, czyli miejsce kontroli, czyli to, czy jestem wewnątrzsterowny, czy zewnątrzsterowny, czy mam poczucie, że to Am I a victim? Yeah. Tak, za te wydarzenia, czy jestem bardziej twórcą ich, czy jestem bardziej ofiarą po prostu różnych okoliczności, zdarzeń, które się zdarzają, niezależnie ode mnie. Am I a victim or am I an actor? Czy jestem bardziej ofiarą, czy aktorem? Is life happening to me or for me? Czy życie przydarza się mnie, czy dla mnie? Because how you will phrase your questions and frame what's happening to you in your own mind will dictate what you will do and then your experience with that. Bo też jak to sobie nazwiesz, to znaczenie tego języka, no, cały dalszy ciąg wydarzeń zależy po prostu od tego, jak sobie to doświadczenie opiszesz, zapamiętasz, skategoryzujesz. And the goal is not to change short term, it's to change long term and sustain the change. Naszym celem nie jest też takie krótkotrwała zmiana, tylko długofalowa zmiana. The I stands for ideas. I I, czyli literka I, idee. To jest akurat też po polsku, też to dobrze gra. I'm going to flip the question around. How can you activate your fun factor? Czyli teraz ja odwrócę pytanie, jak wy możecie aktywować ten swój czynnik radości, fanu? Write down 10 possible answers every day. Zapisuj 10 możliwych odpowiedzi każdego dnia. If you can't write 10, write 100. Jeśli nie możesz zapisać 10, zapisz 100. It's perfection that kills creativity. Perfekcja zabija kreatywność. So go wild. Dlatego możesz pójść na stronę dzikości, poszaleć. What's missing nowadays is not the knowing. Czyli it's the doing. To, czego dzisiaj nam brak, to nie wiedzy, tylko właśnie działania. I can give you 1000 techniques. Mogę wam dać 1000 technik. But if you don't implement any of them, it's not going to work. Ale jeśli nie wdrożysz żadnej z nich, to nic to nie da. You can't think you know and just to briefly on that point, you cannot learn to swim in a book. Nie możesz się nauczyć pływać z książek o pływaniu. You can understand how it works, but you will not know how to swim until you go into the water. Rozumiesz, jak to działa, ale tylko teoretycznie, dopóki nie wejdziesz do wody. P stands for 7. The P, that's the magic 7 Ps. 7 Ps?
P for Papa, Patrick. Patrick, for what does it stand? The P stands for planning. I P jest od planowania, akurat też po polsku gra. Because you can't do everything at the same time. Bo nie możesz zrobić wszystkiego w tej samej chwili. It stands for priorities. Więc jest też kwestią priorytetów. Because there are plenty of things you shouldn't be doing in the first place. They're not important. Jest bardzo dużo też rzeczy, których nie powinieneś robić w pierwszej kolejności. It stands for practice, patience and perseverance. Czyli też jest kwestia cierpliwości, po angielsku patience, praktyki i perseverance to jest taka wytrwałość tak w tym działaniu. If you try a technique and it doesn't work, try another one, and another one, and another one, and another one, and you will soon find what works for you. Jeśli jakaś technika nie działa, spróbuj innej i wkrótce, prędzej czy później dojdziesz do takiej, która zadziała. P stands for passion. Jeszcze jest P, które odpowiada za pasję. Choose to do this because it's important to you. Do not force yourself to do things you don't want to do. It's not necessary. Czyli nie musisz się zmuszać do robienia rzeczy, których nie chcesz, które są niepotrzebne. Life is too short for that. Życie jest za krótkie na nie. And then P stands for purpose. Are you aligned? Are you doing what is important to you? Purpose, czyli cel, czy robisz to, co jest potrzebne, ważne dla ciebie. Because you will never have fun if you are not aligned with your purpose, which is aligned with your passions, which is aligned with your values. No bo nigdy nie będziesz mieć tej radości, gdy nie będziesz mieć kontaktu z tym swoim celem w życiu, z swoją, można powiedzieć, życiową misją, z tym, co dla nas fundamentalne. What are your values? Let's start there. Jakie są twoje wartości? To jest tam. I stands for intention. Teraz dochodzimy do kolejnej litery, już jest cały wyraz flip, jest it i one się zaczyna od... Why are you getting up in the morning to begin with? Tak, od tego trzeba zacząć, od intencji. What motivates you to get out of your cozy bed? Co cię motywuje, żeby wyjść ze swojego pięknego łóżka? Because if you resent the day coming, if you don't want to do what you are going to do, the message you're sending out is that you don't want your life. Bo jeśli nie chcesz się wstawać z łóżka, no to przekaz, jaki emitujesz, to, że w ogóle nie chcesz swojego życia. And you're going to have to spend far more energy than necessary. Wymaga to wydatkowania jeszcze więcej energii niż jest faktycznie konieczne. And the last letter is T, and the T stands for trust. I ostatnia litera to T. T to jest angielskie trust, czyli zaufanie. And I'm going to wrap up with that. I ja jakby na tym zostanę. I'm going to wrap up with the idea that the divine God, if you believe in God, the higher energies do not want anything for you that you don't want for yourself. I odwołam się do idei, że Bóg, że wyższa świadomość wcale nie chce dla ciebie tych rzeczy, których ty też dla siebie nie chcesz. There is no higher plan for me, Tam nie ma for you. jakiegoś wyższego planu dla mnie czy dla ciebie. It's impossible. That would be a condition. To jest niemożliwe, to by był jakiś warunek. And unconditional love is unconditional. Ani bezwarunkowa miłość jest bez żadnych warunków. And besides, if the soul, again, here you may or may not believe, you may or may not agree with me, that's fine. Możesz w to nie wierzyć, możesz się ze mną nie zgadzać, to jest okay. The point is, how helpful are your beliefs in your everyday life? It doesn't matter what you believe. That's great. Pytanie jest też takie, że nie jest tak ważne, w co dokładnie wierzysz, a pytanie, na ile ta twoja wiara jest dla ciebie wspierająca w twoim codziennym życiu, te twoje przekonania płynące z tej wiary
na ile one robią, że tak powiem, dobrą robotę w swoim życiu. I respect your belief, and the key question is what you believe helping you every day become a better version of who you are or who you would like to become? I pytanie, czy ta wiara, te przekonania płynące z wiary każdego dnia pomagają ci w tym, żeby stać się jeszcze lepszą wersją tej osoby, którą chciałabyś zostać. Do not confuse shadow. Nie pomyl cienia with darkness and a curse. ciemnością. When in fact, it is the shadow of a hand overstretched your head in blessing. Bo może być też tak cieniem kłaść się też dłoń, która daje ci błogosławieństwo na głowę. Now, this is hard. It's a hard question to ask yourself. Why is this happening for me? Why am I being offered such an experience when sometimes it's very painful? Więc to jest to pytanie, czemu to mi się przytrafia, czemu jakby zostaje mi udzielone takie doświadczenie i to jest bolesne. The T stands for trust, that when you've done the best you could, and that's exactly what you were supposed to do, and everything's fine. No i ta ostatnia litera, T, to zaufanie, mówi też o tym, że jak już cokolwiek zrobiliśmy, że mamy to poczucie, że zrobiliśmy to, co było w naszej mocy, po prostu w danym temacie, no to wszystko jest fajnie i można odetchnąć. And I could talk a lot more. Mógłbym mówić dużo więcej. But let me just say that we are going to laugh a lot in this workshop in Warsztat. Ale też powiem, że będziemy się dużo śmiali na warsztacie w Warszawie. It's a tremendous lot. It's a lot of fun. Będzie bardzo dużo zabawy. But fun is not why people will come. Ale to właśnie nie radość, nie zabawa jest tym powodem, dla którego ludzie przyjdą na ten warsztat. The laughter and the fun, that's the cherry on the pie. Ten śmiech i ta radość to jest ta wisienka na torcie. It's the free bonus on top. To jest ten wolny bonus po prostu Because there is depth. This is about life and living. Ale jest ta głębia, jest to po prostu o życiu i sposobie życia, tak, filozofii życia i praktyce życia. And that's all I have to say about that now. To jest wszystko, co mam tutaj do powiedzenia na ten temat teraz. So nobody has left yet. Would you mind sharing, either in the chat or verbally, what you've most enjoyed so far? What makes sense to you? I fajnie, że nikt nie opuścił tego warsztatu przez ten czas. Poprosiłbym was, żebyście napisali na czacie, może być też to po polsku, co wyniesiesz z tego warsztatu, co było dla ciebie takie najbardziej ciekawe, poruszające, zastanawiające, inspirujące, tak? Także co tutaj, także jeśli macie jeszcze siłę, ochotę, to zachęcam do napisania na czacie. The uniqueness of what I teach, I'm not the only teacher in the world, but the uniqueness is that everything is practical. It's hands-on. Że unikalne jest w tym, co uczę, że wszystko, czego uczę, jest praktyczne. And I tried to start with it with the simple question, what is going well? I zacząłem od tego, co po prostu, co dobrze działa. That's the focus. Let's focus on what we want. Let's focus on you. In a world of duality, you cannot ignore the night. W świecie dualności nie możesz ignorować nocy. Let's not be naive. Winter will come. Nie bądź naiwnym, zima przyjdzie. There are many winters, many forms of winter. Jest wiele rodzajów zimy. But winter never stays. Ale nigdy zima nie zostaje na stałe. Since the dawn of time. Od początku istnienia świata. So winter is a time for resilience. Także zima jest tym czasem na odporność, budowanie naszej takiej wyporności, wytrzymałości. And resilience is something you practice ahead of time. You don't learn to swim in a storm. It's a bad idea. Tak, no i to wyporność jest czymś, czego uczymy się od dłuższego czasu, tak?
nie zaczniesz się uczyć pływać w czasie sztormu na morzu, tak? Don't be shy, you can type or you can talk. Yeah? Nie bądź nieśmiali, nie potrzeba tej nieśmiałości, możecie albo napisać, albo jeśli komuś będzie w ten sposób wygodny, to też możecie włączyć mikrofon i powiedzieć. Kate wrote, why does it happen for me, not to me? Oh. Dorota wrote, I like the metaphor of the bell and focus on what we need to build a house. Oh yeah. It's so basic. You need to have a plan before you start to build. Otherwise, you're going to build forever and not achieve anything. Gosia wrote, the metaphors are the best. Dorota, we don't look at the things in everyday life. Nie zwracamy uwagi na te rzeczy w życiu codziennym. Podobała mi się metafora dzwonka oraz zwrócenie uwagi na to, co potrzebujemy, aby zbudować dom. I Kate, why does it happen for me, not to me? Czyli czemu to się dzieje dla mnie, a nie przytrafia się mnie. O, Gosia, będę oddychać jak żółw i słoń. I will breathe as the turtle and the elephant. Jacek, I joined the metaphors. I enjoy them. This is all very nice. I'm going to just, again, add one more question. That's cool. And now what? So you've invested, I'm very grateful. Thank you, Peter, but thank you all for, giving me effectively over an hour of your time. Mm-hmm. So you've paid time, you've paid money. Time is value, is energy. You've paid something. What will you do with this? Now what? What is your next step? If you've learned something of value, what's the very next thing you are going to do with this? Not the whole plan, the next thing. Dziękuję wam, ale teraz jeszcze się zatrzymajmy na chwilę nad tym, co dalej, tak? Że nie mówię, że musisz mieć teraz cały plan, tak? Ale jak się czegoś nauczyłaś, coś, prawda, się otworzyło, jaki następny krok chcesz wykonać? I nie mówię o całym planie, tylko właśnie tym jednym konkretnym kroku. Gosia wrote, now time for change, I will write down 50 things that I like doing. Czyli Gosia mówi, że napisze czas na zmianę, wypiszę sobie 50 rzeczy, które lubię robić. Cool. I don't want to take too much of your time. I have a gift for you. No. Mam dla was też taki podarunek. And the gift is in the chat. Can I give it? Hang on, can I? Yes, you can. Czy może Save chat, no what? I think you may. Yeah, here we are. So you can download. Mm-hmm. So if you look at the chat, there's a file. Okay. Został nam przekazany ten podarunek na czacie. Możecie go pobrać. This is what the file looks like. To jest tak. It's my gift to you. If you can't understand English, you can copy and translate in Google. You'll get the Polish. Jeśli nie rozumiecie angielskiego, to możecie sobie to zapisać i skopiować do translatora Google'a, tak? I on wam tutaj odpisze. So this is a Japanese approach to goal setting. To jest japońskie podejście do stawiania sobie celów. So the idea here is you write a goal on this piece of paper, here somewhere. Czyli idea jest taka, że zapisujesz sobie cel gdzieś tutaj na tym. One simple goal, and then you draw one eye, only one eye. I rysujesz jedno, ale tylko jeden tylko oko, jedno oko mu tam zamalowujesz tej laleczce. And you put that printout in a place you often look at. I ta laleczka jest w jakimś takim miejscu, na którym często patrzysz. Because this will make you accountable. Bo jakby to da ci możliwości, żeby sobie samą jakby rozliczyć z tego. If the goal is to activate your fun factor, jeśli celem jest aktywowanie waszego tutaj, you need to first decide what this looks like to you.
musisz najpierw decydować, jak to dla ciebie wygląda. How will you know you've achieved it? I jak będziesz wiedzieć, że to osiągniesz. And once you've got that, you only draw the second eye when you've achieved that. I dopiero jak to osiągniesz, to dorysowujesz drugie oczko. In other words, the key action is action. Czyli kluczem do działania jest po prostu działanie. There is hope. Jest nadzieja. There is nothing you can't do. Nie ma niczego, czego nie możesz zrobić. Start somewhere. Zawsze jest dobry moment, żeby rozpocząć. And have fun with it. Mieć z tego radość. And that is my message tonight. I thank you very much. I to jest moje przesłanie na dziś. Dziękuję wam bardzo. We are officially done. Oficjalnie już zakończyliśmy warsztat. If you need to leave, it's okay, leave. Jeśli musisz iść, to jest już absolutnie w porządku, żeby wyjść. Peter, if it's okay, I'm going to stay a little bit. A jeśli to jest w porządku, to zapytał mnie, to może to jeszcze zostanę. Jest okay. But let's be clear, if you choose to stay, ale miej jasność, jeśli zdecydujesz się zostać, this webinar is not running overtime. To to nie jest tak, że webinar przekroczył swój czas, tak? Także to po prostu jest, że tak powiem, dodatkowo zostajesz. You're choosing to stay. To jest twoja własna decyzja. Do you have any questions? Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie. So Dorota wrote that her next step, Dorota napisała, następnym krokiem będzie to, że bardziej zwrócę uwagę na moje cele w życiu, ludzi, którymi się otaczam i to, dlaczego we mnie wywołują czasami negatywne reakcje. Oczywiście zacznę pisać 10 pomysłów dziennie. So she will analyze the people, why they are around and which reactions they cause and 10 ideas daily. Czy macie też jeszcze czas na pytanie na tutaj do Sebastiana? All right. We're done. So unless you have any questions, I'm not going to add, I'm happy to build or comment on anything, but I'm not going to add anything extra. I mean, there's so many things, so many aspects, so many flavors we can talk about, but that's not the time. So do consider Warsztat in 2 weeks. Peter has the information. It's really cool. There's depth. This is not about laughter. It is filled with laughter, but it's about wellness. Czyli nie będę już więcej dzisiaj dodawał, wprowadzał nowych konceptów. Zapraszam was do Warszawy w kolejny weekend, czyli gdzieś za te jakieś 10 dni, 22-23 i mówi, że tamten warsztat jest wypełniony głębią, czy jest wypełniony śmiechem, ale jakby ma w sobie właśnie tą głębię, jego celem jest właśnie wellness, jest to dobre się czucie po prostu w sobie, a nie sam śmiech i radość, które się będą po prostu pojawiać. You're staying here, so maybe it's go ahead. We can do next. Peter, can you make me host? Oh yes, of course. This may impact the recording, but we're done anyway, so it doesn't matter. All right, so thank you. Breakout room, perfect. So the exercise is very easy because I'm sure you have plenty to share, and it doesn't have to be translated. Yeah. So we're going to wrap up with the following activity. Będzie takie jeszcze jedno zadanie. I'm going to put you into rooms. Włożę was do 2 pokoi. So you're going to be very shortly automatically taken away from this group, and the software will put you with 4 more people. Czyli po prostu z automatu zostacie with 3 more people. Przeniesieni do różnych, do 2 takich, do mniejszych grup. Po prostu będzie w mniejszych grupach praca.
I invite you to practice the following technique. I was zachęcam do praktykowania takiej techniki. Technique is called Descriptive Praise. Descriptive Praise, czyli takie chwalenie, praise, nie? Chwalenie descriptive, opisowe. Jeszcze nie wiem, jak to dobrze przetłumaczyć, ale będziemy wiedzieli za chwilę. It's very easy. Express gratitude. To jest bardzo proste, wyrażaj wdzięczność. Being specific as to why you're saying what you're saying. I bądź taki konkretny, precyzyjna w tym, czemu mówisz to, co powiesz. It's not just, well, I enjoyed this webinar. To nie jest po prostu takie, że że był fajny ten webinar. It's I've enjoyed this webinar because. Bo ja chcę, żebyś powiedziała na przykład, podobał mi się ten webinar, bo. In other words, your partner will need to understand why you're being grateful. Tak, żeby twój partner mógł zrozumieć, czemu jesteś wdzięczny. It's not I love my wife, son, partner. It's I love because. Why? Justify. And you can go deep or light. It doesn't matter. Nie jest to tak, żeby tylko powiedzieć, że kocham mojego partnera, tylko kocham mojego partnera, bo 1, 2, 3, 4, 5. Tak? If you're not being specific, then all you're doing is sharing an opinion. Jeśli nie będziecie konkretni, to tylko to, co robicie, to jest tylko dzielenie po prostu się opiniami. And half or more of the intention, the energy will be lost because the receiving parties won't understand why. Thank you for what? Połowa energii będzie wytracona, no bo ta druga strona nie będzie rozumieć tego czemu. Okay, I need a volunteer to showcase. Dorota, thank you for being a volunteer. To cóż jest wolontariuszka Dorota? So if you want to unmute yourself. Yes. Okay, and so in Polish, thank you because I've enjoyed, a descriptive phrase can be anything you want, but something you're grateful for and why. Więc ja jestem wdzięczna i cieszę się, że wzięłam udział w tym webinarze, bo dowiedziałam się bardzo interesujących rzeczy, które praktycznie gdzieś tam może zdawałam sobie z tego sprawę, ale po prostu Sebastian wytłuścił to i tak metaforycznie powiedział o tym, że po prostu dopiero to doszło do mnie, te rzeczy, na których powinnam się skupić. Jestem wdzięczna również za to, że mogłam się spotkać oko w oko z Sebastianem, ponieważ bardzo podoba mi się to, czego naucza, jaką ma wiedzę. No i jeszcze oczywiście to, że mogłam się spotkać tutaj z innymi uczestnikami. And everybody else just go, yeah. Because, and that's really important because this is not your gratitude, it's hers. This is not for you, you're just validating hers. But as you validate hers, then you're giving that applause to yourself in the first place. Czyli też doceniając Dorotę, też doceniamy siebie, tak? Po prostu wchodzimy jakby w taką energię doceniania, tak bym to nazwał, i to zawsze przechodzi przez nas, tak? Także to jest... Tak, ja doceniam was. So Dorota, thank you for sharing. Thank you. I have no idea what you said, and it doesn't matter. So for everybody else, you can talk a lot. You don't have to. You can if you want, but you don't have to. It's just make sure that the others understand why you're saying, thank you, I'm grateful for. So I'm asking you, my friends, do you understand? Not a word. Czy zrozumieliście, dlaczego jestem wdzięczna? Czy to do was dotarło? Yes, of course, it was very easy and clear. Okay. Sebastian, she loves you. She loves you. All right, thank you. All right, cool. So I'm going to hit on the button and then I'm going to take off because you won't see me. Yes. Okay. And so you can stay in the room as long as you want or just leave altogether. But it's happening now and go.